Dobry wieczór. Witamy Państwa w specjalnym wydaniu programu Achtung News z okazji 25. rocznicy ustołecznienia. Mówi dla Państwa Wasz ulubiony prezenter Krystian Głuchowski. 14 lipca 2017 roku polskie społeczeństwo wstało z kolan i niczym francuski lud szturmujący Bastylię ruszyło z Warszawy na Kobyłkę. Minęło raptem 25 lat, a już życie Polaków, a przede wszystkim Kobyłczan, zmieniło się diametralnie. Prześledźmy te rewolucyjne przemiany raz jeszcze. Po serii ataków terrorystycznych zapoczątkowanych przez zamach w 5. Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie wybuchła panika. Miasto szybko zaczęło obracać się w ruinę. W ogarniętym chaosem mieście zapanowała totalna anarchia. Mieszkańcy zatracili wszelkie poczucie moralności. Władze nie mogły pozostać obojętne wobec tak tragicznej sytuacji. Ani zwiększona inwigilacja, ani środki unijne, ani nawet budżet partycypacyjny nie były w stanie przywrócić stolicy świetności. Pozostało tylko jedno rozwiązanie. Trzeba było przenieść stolicę. Jako kandydatów rozważano wiele pięknych polskich miast, od Radomia przez Świebodzin po Sosnowiec. Ostatecznie po referendum, w którym frekwencja osiągnęła szczytowy poziom 100%, wybrane zostało miasto, które budziło wówczas najwięcej kontrowersji. Kobyłka, małe miasteczko leżące 15 km na północny wschód od Warszawy, miało stać się perłą w koronie Rzeczypospolitej. O różnych teoriach starających się wytłumaczyć wybór Kobyłki na nową stolicę opowie nam ekspert z Wydziału Historii Uniwersytetu Kobyłkowskiego. Istnieje kilka teorii mówiących o dynamicznych zmianach politycznych i społecznych, które mogły doprowadzić do wyboru właśnie Kobyłki jako następnej stolicy, ale większość rzetelnych historyków jest wobec nich bardzo sceptyczna. W owym okresie archeolodzy odkryli wokół Kobyłki ruiny czegoś, co według niektórych mogło być starożytnymi zabudowami Imperium Lechitów. Jednak nie udało się potwierdzić ich autentyczności. Podobnie sprawa ma się z dokumentami znalezionymi w tych ruinach, które rzekomo miały sugerować, że to właśnie Kobyłka, a nie Gniezno, miała być wybrana przez Lecha na pierwszą stolicę Polski. Natomiast moim zdaniem wybór Kobyłki był absurdalny. Naraził Polskę na znaczne straty gospodarcze. Zniszczył do szczętu polską demokrację. Burmistrz Dudski był szarą eminencją polskiej polityki od lat. Systemy informatyczne odpowiedzialne za referendum zostały zhakowane przez anonimowych studentów informatyki. Ojej, coś nam przerwało. No nic, w takim razie łączymy się z naszym drugim specjalistą. Burmistrz Dudski jako jedyny zgodził się negocjować z terrorystami i przywrócić godność państwu polskiemu. Wystarczyła jedna rozmowa i kryminaliści zrozumieli swoje błędy i publicznie przeprosili za dokonane zniszczenia. Burmistrz Dudski jako zbawca narodu polskiego stał się wówczas najważniejszym autorytetem w kwestii odbudowy państwa. Mówiono też, że w przeddzień referendum nad miastem pojawiła się ognista łuna i chmura w kształcie 4 jeźdźców na kobyłach. Nocą nad miastem przeleciała kometa i coś na kształt cienia burmistrza Dudskiego pojawiło się nad Kobyłką. Znaki na niebie i ziemi były absolutnie jednoznaczne. Już tydzień później spławiano Pałac Prezydencki Wisłą do Kobyłki. Dobrze, dziękujemy panu profesorowi.
Tymczasem przenieśmy się znów do Kobyłki i na własne oczy zobaczmy, co dla jej mieszkańców oznaczała decyzja władz. 25 lat temu, widząc Kobyłkę, nikt chyba nie byłby w stanie wyobrazić sobie, że to niewielkie miasto stanie się w tak krótkim czasie kolebką europejskiej cywilizacji. 25 lat? Panie, to Kobyłka nagle to decha zabita dziurami była. Kolej kobyłkowska, kto to wtedy słyszy? No, drezynka czasami to przejechała, ale to drezynka tylko. Drezynki? Chyba u was na Piotrówku to drezynki jeździły? U nas na Maciołkach to jeno czasem taczka przejechała. No, I to była rzadkość, to była rzadkość. No, drezynki powiedział, no to takie to deski były z kółkami co najwyżej, zresztą kogo to stać było? Taki z Piotrkówka człowiek to za kółko to by wszystko, no to dzieciaki by się na święta pobawić mogły. Dzieciaki pobawić? U nas na Maciołkach to do dzieciaki od razu jak z przedszkola wyszły, to do roboty przy rowach kopać. Przedszkole? Stachu, no, wy to luksusy mieliście. No, u nas to 2 latek nie miała, już harować na ojca matkę szły, na chleb zarabiać. A nie to- Chleb? To wy na Piotrkówku chleb mieliście? U nas na Maciołkach mąkę samą jedną jedliśmy i nie każdego było stać na studnię z prądem do pieca. Z prądem? Z prądem? Gdzie z prądem? U nas to ten chleb nawet to tak, to się w ręcach własnych się trzymało i ciepłem ciała własnego wypiekało. To tyle było. No, ziemniaki tak samo. Wyburżuja z Piotrkówka! Burżuje! W pierwszej kolejności rozpoczęto kluczową dla rozwoju miasta inwestycję – budowę kobyłkowskiej szybkiej linii kolejowej. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii oraz nowatorskiej gospodarce przestrzennej, dzisiaj mieszkańcy Kobyłki mogą poruszać się po mieście pociągami Kobylino oraz pokonać trasę z dworca wschodniego na dworzec zachodni w rekordowym czasie 2 sekund. Ja prowadzę taki rodzinny interes w centrum miasta. Co robię? A powiedzmy, że dbam o interesy mieszkańców Kobyłka. Często kończy się to nocnymi zmianami, ale dzięki wspaniałej komunikacji miejskiej nie jest to dla mnie żaden problem. A rano dojeżdżam pociągiem z przedmieść, a potem przesiadam się w tramwaj. Miejski transport to naprawdę niezapomniany experience i wspaniała okazja do networkingu z lokalsami. Wraz z rozwojem transportu nastąpił rozkwit handlu. Znaczącym krokiem była budowa dziś największego w Europie kobyłkowskiego centrum handlowego. Co panią ujęło w Kobyłce? Kiedyś latałam do Mediolanu i Rouen. Teraz wystarczy przejechać 2 przystanki tramwajem, by mogła dostać się do sklepu Liry. Mój mąż Karol mówi mi, że to przesada, ale kto by się oparł czarowi Kobyłki? Kobyłka to również nowy lider dyplomacji na arenie międzynarodowej. Constantis progressionis, causa ecclesia, W dobie stałego postępu Kościół katolicki nie mógł pozostać w tyle. Sibiodem faciendum est, o concilium nostrum, Stąd też nasza decyzja o przeniesieniu Watykanu do Kobyłki, quod novum nowego centrum Europy. est. Preferea gratia curum electricorum. Zresztą dzięki kobyłkowskim tramwajom nie do Rzymu, lecz tutaj prowadzą wszystkie drogi. Prezydent Dudzki est nobis faventissimus. Prezydent Dudzki jest nam bardzo Nosque przychylny, concilium, a my konsultujemy z nim wiele naszych decyzji. Consulum. Paramus jem epistulam encyclicam. Szykujemy już encyklikę Consilis inspirowaną jego pomysłami na reformę. inspirata. Exempli gratia. Jam mox quaque Już niedługo każda msza i będzie na przykład wymagała rozpalenia co najmniej 2 kg kadzidła.
duo kilogramata. Tandem kobyłkę veram. W Kobyłce nareszcie poczuliśmy prawdziwą wenę i czuję, że zmierzamy prosto do zwycięstwa w Bogu. Luksus, prestiż i 5-gwiazdkowe klimatyczne restauracje to dzisiaj główne skojarzenia turystów z Kobyłką. A turystów można znaleźć w Kobyłce niemało. Kiedyś to Paryż był stolicą zakochanych. Teraz jeździ się tylko do Kobyłki. Wieża Eiffla? To już nudne. Z narzeczonym zaręczyliśmy się na szczycie Wojno Tower. Przejażdżka tramwajem przez Kobyłkowski tunel miłości na zawsze zostanie w mojej pamięci. Czy według Pani Paryż wciąż ma szansę obronić się w świecie turystyki w starciu z Kobyłką? To absolutnie wykluczone. Kobyłka zdominowała już na zawsze nasze wyobrażenie o miejskim romantyzmie. Z nagłego wzrostu turystyki cieszą się również lokalne władze. Niestety obecnie pan prezydent jest zbyt pochłonięty problemami stolicy, więc nie udało mu się udzielić nam dłuższego wywiadu. Pan prezydent bardzo cieszy się z fali turystów, jaka co roku zalewa Kobyłkę. I robimy wszystko, co w naszej mocy, aby sprostać oczekiwaniom zarówno przyjezdnych, jak i mieszkańców. Jednak z popularnością miasta nieodłącznie wiążą się również problemy. Kilka lat po ogłoszeniu Kobyłki stolicą Polski zaczęły do niej ściągać hordy imigrantów, głównie z pobliskiej Warszawy, której wciąż nie udało się podźwignąć z kryzysu. Dzień dobry. Co sądzi Pani o uchodźcach z Warszawy? To nie są uchodźcy, tylko imigranci. Przyjeżdżają tu i bezczeszczą naszą kobyłkowską kulturę. To oni jedyne co potrafią to kraść, gwałcić i trwonić podatki. Nie da się z takim do tramwaju wsiąść, bo od razu jedzie już w drugim wagonie. Nie jestem przeciwko pomocy uchodźcom, tym prawdziwym należy pomagać, ale myślę, że tam na miejscu, w Warszawie, nie widzę potrzeby, aby sprowadzać ich tutaj. W ferworze politycznych dyskusji pojawił się nawet kontrowersyjny projekt włączenia Warszawy do Kobyłki. Został on jednak silnie oprotestowany, zarówno przez mieszkańców, jak i władze. Obywatelom Kobyłki bardzo nie spodobał się pomysł włączenia Warszawy do stolicy. Protesty sparaliżowały miasto na długie tygodnie. Musieliśmy zamknąć ulice, wstrzymać ruch kobyłkowskich tramwajów, a także wprowadzić godzinę policyjną. Jednakże dzięki stanowczości prezydenta Dudzkiego udało nam się załagodzić sytuację i usunąć raz na zawsze ze kobyłkowskiej sceny politycznej ruchy unijne. I tak oto dzięki prezydentowi Dudzkiemu Kobyłka po raz kolejny zabłysnęła jako miasto kompetentnej dyplomacji, wysokiej kultury i dynamicznego rozwoju. Pana prezydenta będzie można spotkać również dzisiaj na paradzie z okazji obchodów 25-lecia ustołecznienia. Dzisiaj odłóżmy więc na bok wszelkie problemy i razem z Kobyłczanami świętujmy 25. rocznicę początku chwały naszej kolebki, naszej dumy, naszej ziemi obiecanej, naszej Kobyłki. Dobry wieczór Państwu, a teraz pogoda. Dzisiaj w północnej Kobyłce ciepło. Możliwe opady w okolicach południa. Wiatr północno-wschodni. Ciśnienie w okolicach 1000 hektopaskali. Tymczasem w południowej Kobyłce ciepło. Możliwe opady w okolicach południa. Wiatr północno-wschodni. Ciśnienie w okolicach 1000 hektopaskali.
Dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia wiadomości sportowych, a w nich sukcesy naszej stołecznej drużyny siatkarskiej Wicher Kobyłka.